Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale Petrolist. Nie wiem czy mnie słychać, bo znajdujemy się nad ruchliwą Gardą. Ulice dookoła tego jeziora są niesamowicie ruchliwe w środku sezonu wakacyjnego, a my poruszamy się Fiatem 500 i jego test dzisiaj zobaczycie. Słuchajcie, dzisiaj jest 34-35 stopni w cieniu, więc ja szybciutko Wam tylko pokażę auto tak od tyłu, z zewnątrz. Wersja hybrydowa, silnik 1.0. Auto wygląda tak jak każdy Fiat 500, więc tak naprawdę nie ma się za bardzo tutaj nad czym rozdrabniać. Autko w kolorze czarnym, czyli tak naprawdę najgorsza możliwa wersja w taką pogodę. Jak widzicie, samochodzik z wypożyczalni, więc ma obtarcia przód, tył, praktycznie rzecz z każdej strony. Nie przedłużam, nie przeciągam, siadam do środka. Dzisiaj będzie króciutki test, krytycznym, wręcz nawet ściszmy sobie włoską muzykę, krytycznym okiem, bo tak jak Jeremy Clarkson nienawidzi Garbusa, tak ja nienawidzę Fiata 500 najnowszej generacji. Od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od samego początku. Fiat 500 produkowany, ten oryginalny w latach 50. ikona włoskiej motoryzacji, przesłodki samochód, tak naprawdę zmotoryzował Włochy tak jak Fiat 126P, czyli polski maluch zmotoryzował Polskę. Stylistyka z tego samochodu oczywiście też jest ponadczasowa, to jest powiedzmy, że takie włoskie mini, tak jakbyśmy to określili, dlatego Fiat 500, szczególnie tutaj w Italii, cieszy się niesamowitym kultem. Ja uważam, że samochód naprawdę zasługuje na miejsce w historii motoryzacji. Fiat przez długi czas potem nie miał tak naprawdę następcy, bo w roku 60 którymś, z tego co dobrze kojarzę, zakończono produkcję oryginalnej 500. Potem było kilka wymysłów na zasadzie Fiata Seicento, Cinquecento. Ok, czyli wracając do tej generacji 500, którą sobie właśnie tutaj prowadzę. Moi drodzy, pierwszy problem tego samochodu, 2007 rok, data jego premiery. No kurde, sorry, mamy 2022 rok, a samochód w praktycznie, że niezmienionej dotychczas formie cały czas jest produkowany. I to widać, i to czuć, moi drodzy. We wnętrzu wszystkie te plastiki, to jest po prostu jakiś dramat, to jest po prostu istna porażka. Zegary, monochromatyczny wyświetlacz. W którym roku montowało się jeszcze monochromatyczne wyświetlacze? Mam wrażenie, że Fiat, zobaczcie, tutaj te przełączniki zmiany biegów. Miałem kiedyś Fiata Punto z 2000 roku, były identyczne. Fiat dosłownie ze swojego katalogu używanych części dosłownie wrzuca wszystko, co wlezie i robią taki recykling. Czemu ten 2007 rok jest taki problematyczny? Ponieważ konkurencja w postaci Mini Coopera, nie wiem, Suzuki Swifta na przykład, tak? Czy innych samochodów Smarta poszła dużo dalej do przodu w tym samochodzie i nie ma czegoś takiego jak CarPlay. To jest rocznik 2021, no czyli praktycznie, że samochód nówka, chociaż ma sporo przebiegu, bo 43 000, to jest samochód z wypożyczalni. No tutaj nie ma CarPlaya, no kurde, sorry, ale jakby w tego typu samochodzie, który kosztuje wciąż niemałe pieniądze, ja dokładnie nie znam jego ceny, bo aż tak nie siedzę w tych cennikach, to nie jest, powiedzmy, że mój punkt zainteresowania, jeśli chodzi o motoryzację, to jednak no, brakuje takich podstawowych rzeczy, tak? Nie ma, powiedzmy, że jakichś rzeczy związanych z bezpieczeństwem. Zobaczcie, wyprzedził mnie teraz motocykl, tak naprawdę przez chwilę go w ogóle nie widziałem, tylko słyszałem, dlatego że to był chopper. Nie było żadnego systemu, który by ostrzegł mnie o tym, że pojazd jest w moim martwym polu. Już nie wspomnę o takich rzeczach jak aktywny tempomat, słuchajcie, City Safety, tak? Czyli rzecz, którą Volkswagen Up ze swoimi siostrzeńcami w postaci Seata Mii i Skody Citigo posiadają od samego początku, od roku debiutu 2013, czyli system, który zapobiega kolizji przy prędkościach do 30 na godzinę. Tak jak powiedzmy, że jedziemy sobie mniej więcej teraz, tak? Przez włoską mieścinę w ciągu samochodów, ktoś się może zagapić i bum, kraksa gotowa. Płakałem, kiedy okazało się, że w wypożyczalni nie mogę dostać Fiata Pandy, ponieważ Fiat Panda jak dla mnie jest wzorem, jeśli chodzi o samochody klasy A. Samochód przestronny, czteroosobowy, czteromiejscowy, stylistyka jego się zmienia, powiedzmy, że przynajmniej raz na te 10 lat. Jest taki naprawdę ładny, zadziorny w tych wersjach terenowych, taki tam off-road, all-terrain i tak dalej. To jest naprawdę, bym powiedział, fajne miejskie, kompaktowe auto, które coś tam gdzieś sobą reprezentuje. Ten samochód, oprócz, powiedzmy, że jako takiego stylu, tak, no
to jak dla mnie nie ma zbyt dużo do zaoferowania. Rzecz najważniejsza z punktu widzenia kierowcy, pozycja za kierownicą. Słuchajcie, ja tutaj siedzę tak naprawdę w jednej pozycji. Nie mogę sobie tego fotela podpompować do góry, ani obniżyć na dół. Nie mogę tak naprawdę nic zrobić oprócz przesunąć oparcia przód-tył. Nie ma regulacji lędźwiowej. Dosłownie siedzę jak na taborecie z oparciem. No to jest dla mnie nie do pomyślenia. Kierownicę reguluję, nie powinien tego robić podczas jazdy, ale tylko góra-dół, przód-tył nic. Zero. Nie jestem w stanie dostosować pozycji za kierownicą do moich wymiarów. A jestem praktycznie że idealnych wymiarów. 1,82 m, czyli nie jestem jakimś dryblasem, ale też nie jestem za niski. Ale wciąż mam za blisko pedały, bo mam przykurczone nogi, a mam za daleko kierownicę. Cały czas leżę, jakbym jechał wyleżonym BMW, tak jak Sebix w BMW E36. Cały czas powiedzmy, że taka pozycja za kółkiem. No to jest nie do pomyślenia. Ale zobaczcie, ile tych samochodów jest. Jeden, drugi, trzeci, kolejny. Cały czas tylko mijamy te 500. Pandy owszem są, o słuchajcie, kolejna niebieska 500. Cały czas te samochody są tutaj popularne i rozumiem ten fenomen pod kilkoma względami, ale jeszcze do tego dojdziemy. 500 jest tak naprawdę sztampowym przykładem tego, jak Włochom się niczego nie chce w życiu. No bo niezmieniona stylistyka od wielu lat. Ten samochód jest pozbawiony w ogóle reflektorów LEDowych, które, wiecie, często w wersjach po liftingu się dodaje, żeby odmłodzić wygląd samochodu. Ten samochód nawet tego nie ma. Jego światła dzienne to są światła tak naprawdę postojowe, które są cały czas włączone. A spójrzcie, jedziemy tutaj za Golfem 7 i to jeszcze przedliftowym. Ten samochód wyszedł w połowie cyklu produkcyjnego tego auta. No już przeszedł wtedy lifting i teraz jest kolejna generacja. Jeszcze przed nim były dwie generacje, na które załapał się Fiat 500. Czyli słuchajcie, 3 generacje tak naprawdę Golfa, a cały czas jedna generacja Fiata 500. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz z punktu widzenia kierowcy, czyli układ kierowniczy. Jedynym plusem tego układu kierowniczego jest to, że jest lekki, jest bardzo lekki, do przesady lekki, a oprócz tego możemy sobie jeszcze wcisnąć przycisk z kierownicą, tak, na nim. To jest przycisk tak zwany City, ja go miałem też w Fiacie Punto z 2000 roku, słuchajcie, sprzed ponad 20 lat, tam się pojawił ten system, on jeszcze bardziej powoduje, że ten układ kierowniczy jest miękki, chodzący, słuchajcie, no dosłownie jednym palcem można tym samochodem jeździć, zobaczcie, nie jest to żaden problem. I to jest jedna zaleta tego układu kierowniczego, bo potężną wadą jest absolutny brak czucia tego, co się dzieje z przednimi kołami. Na ciaśniejszych winklach trzeba niesamowicie machać tym kółkiem, żeby tak naprawdę nadrobić tą różnicę między tym, co chcieliście przełożyć na kierownicę, a jak faktycznie się stało z kołami. I tak samo, idąc od układu kierowniczego do układu jezdnego, ten samochód prowadzi się, powiedzmy, że całkiem dobrze, ale jest bardzo wybujały. Wersja Abarth dopiero, powiedzmy, jakoś tam rozwiązuje te problemy, no, ale samochód ma zbyt krótki rozstaw kół i zbyt krótki rozstaw osi i kół, żeby móc w ogóle tutaj jakby konkurować z takimi samochodami jak Mini, które jednak z generacji na generację się rozrosły. Kolejna rzecz, ten samochód, owszem, on jest komfortowy, ale tak jak wam powiedziałem, on podskakuje. Jakby nie ma takiego momentu, w którym bym sobie pomyślał, ale tutaj się przyjemnie jedzie tym samochodem, że jest jakoś tak super resorowaty i tak dalej. Nie. Szczerze powiedziawszy, zdecydowanie bardziej wolę typ niemieckiej konkurencji i tą stronę, w którą idą już w tej chwili Francuzi, czyli takie sprężyste zawieszenia, tak? Które jakby dzięki temu przekładają na układ kierowniczy to, co się dzieje z kołami, mniej tych elementów gumowych, ale samochód jest przy tym jednocześnie, nie wiem jak oni to robią, bardziej komfortowy. Fiat 500, szczególnie przy tej pozycji, piękna RS6, szczególnie przy tej pozycji za kółkiem, nie ma za bardzo do zaoferowania pod względem komfortu. Już tym bardziej wersja Abarth, która jest jeszcze bardziej utwardzona tylko po to, żeby się dobrze prowadziła. Prowadziłem kiedyś Abartha w tej najnowszej odmianie poliftowej, to było to z 2-3 lata temu mniej więcej, i tamten samochód nie wywarł na mnie szczególnie lepszego wrażenia aniżeli 500, którą prowadzę już po raz któryś. To nie jest moja pierwsza 500, którą prowadzę w życiu. Jeden raz we Francji też miałem na kilka dni wypożyczone i tam był ten samochód przeze mnie mocno krytykowany, ale przede wszystkim przez totalny brak mocy, bo jeździliśmy sobie po francuskich Alpach i ten samochód praktycznie, że ledwo co zipał na dwójce. A propos silnika, mamy tutaj starą, sprawdzoną konstrukcję, o ile dobrze pamiętam 1.0, 3 cylindry, 70 koni, czyli jakby podstawowa wersja, ok, super się nadaje do wypożyczalni. Jak tylko włączycie klimę, to odbiera mu mniej więcej połowę mocy.
dlatego zdecydowano się na dodanie układu hybrydowego, tak? Ten samochód posiada układ hybrydowy. Tu zapytacie sobie, kurde, no to nie wiem, może przynajmniej te 30 koni, łącznie cała moc układu będzie 100, a co tam? Gówno. Jedyne co dodano tutaj to jest układ miękkiej hybrydy, coś z czym praktycznie większość nowo powstałych samochodów wyjeżdża z fabryki. Oznacza to w dużym skrócie to, że samochód posiada dodatkowy, większy akumulator, który szybciej pozwala załączyć system start-stop, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że ten samochód dopiero gaśnie, kiedy podjeżdżamy do świateł i stajemy, tylko on już wcześniej, powiedzmy, że poniżej 30 na godzinę pozwala się wyłączyć. Ta klimatyzacja, która odbiera mu połowę mocy, pozwala dłużej włączona, tak, żebyśmy tutaj nie kiśli w środku przy takiej temperaturze, jak teraz mamy, słuchajcie, 33 stopnie. Na jedynce zupełnie ten nawiew tutaj do mnie i mojej żony, która siedzi obok mnie, nie dociera, a jeśli tylko włączę na dwójkę, to posłuchajcie, co się dzieje. Taki bardzo, bardzo nieprzyjemny dźwięk napływa z deski rozdzielczej. Nie jestem w stanie tego żadnym klepaniem w deskę, w kierownicę, w drzwi jakby usunąć. To jest jakby po prostu, nie wiem, kwestia wentylatora, on jest wadliwy, czy jakkolwiek. Jakość wykonania tego samochodu jest dla mnie jakby totalnie poniżej krytyki. Ale jeśli ktoś lubi ten samochód, musi być Włochem, bo jakby dlaczego powiedziałem wam, że na sam koniec powiem miłe słowa. Jeżdżąc po włoskich drogach, dopiero tutaj jesteśmy w stanie jakkolwiek docenić ten samochód pod względem jakby innym niż właściwości jezdne, jakość wykonania, układ kierowniczy, pozycja za kółkiem i tak dalej. Tak naprawdę tutaj liczy się przede wszystkim rozmiar samochodu, a auto, które jest zbudowane na bazie czworokąta, tak, zbliżone kształtem do kwadratu, to jest idealny pojazd na tego typu uliczki. Druga rzecz, samochód jest stosunkowo wysoko zawieszony. Jest to fajne pod względem takim, że jeśli podjeżdżamy pod jakiś wysoki krawężnik, to też jakby nie boimy się za bardzo, że zarysujemy przodem, tyłem. Wiemy mniej więcej, że przednie koła są tuż przed przednim zderzakiem, a tylne tuż przed tylnym zderzakiem. Nie ma za bardzo o co się obawiać, chociaż nie wiem jakim cudem, ale poprzedni użytkownicy tego samochodu zarysowali od przodu przedni zderzak, to podejrzewam, że podjeżdżali pod jakieś zabytkowe ogrodzenie albo coś takiego, bo ja przez kilka dni jeżdżąc tym samochodem nie natrafiłem na sytuację, w której brakowałoby mi przestrzeni pod kołami. Jeśli chodzi o kwestię spalania na przykład tego samochodu, ten układ hybrydowy ciężko mi ocenić, bo nie jestem w stanie zresetować średniego spalania. Słuchajcie, grzebałem wszystkimi przyciskami i tak dalej. Nie wiem, może jestem zbyt głupi na to, albo może zbyt Fiat tutaj w zbyt skomplikowany sposób pozwala zresetować to średnie spalanie. Cały czas widzę średnią około 5,1 litra. Zużycie chwilowe oscyluje powiedzmy przy stałych prędkościach, w granicach powiedzmy, że 100 na godzinę, w granicach 4, 5, więc naprawdę nie wiem, ile ten układ hybrydowy to jest odpowiedzialny za tak niskie spalanie, ale z tego co pamiętam, tamta poprzednia wersja sprzed kilku lat, którą jeździłem we Francji, też spalowanie wielkie ilości paliwa w granicy 6 litrów. Dlatego powiedzmy, że ten samochód jest fajny, jest oszczędny, ta jednostka nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, to nie jest ta doładowana, gdzie mamy tą turbinę, gdzie ten samochód się ciut lepiej prowadzi, to jest taka, wiecie, bazowa wersja, najtańsza z możliwych. A propos niskiego spalania i silnika, słuchajcie, skrzynia biegów. Ja pierniczę, jaki to jest wymysł diabła, Belzebuba dosłownie. Nie jestem w stanie wbić precyzyjnie biegu wstecznego. No ni cholery. Przy każdym manewrowaniu tym samochodem, każdy pieszy się na mnie oglądał, jakbym kuźwa nigdy nie prowadził samochodu z manualną skrzynią biegów. Tak to skrzeczało. Dopiero dwoma rękoma jak się wcisnęło, to dopiero powiedzmy, że ten wsteczny wchodził jako tako na swoje miejsce. Ale żeby samochód z przebiegiem 43 000 km miał już wywalony bieg wsteczny, no sorry. Oprócz biegu wstecznego, wszystkie poszczególne biegi. Jakie one są długie! Matko kochana! No i tak dodali tutaj, słuchajcie, do 5. biegu, które do tej pory miały wersję 1.0, dodano 6. bieg, który już jest totalnym nadbiegiem, oprócz tej 5, ale przez to jest tak okrutnie zamulony, że używanie 6. biegu poza autostradą z górki totalnie nie ma sensu. Ach, ten dźwięk 3-cylindrowego motoru. Precyzja zmiany biegów też jest tutaj na najwyższym poziomie. Przypomina mniej więcej mieszanie łyżką w kiślu. Czuć, że włoska robota. Taka bym powiedział gelateria. Reasumując, Fiat 500 ma na pewno sporo zalet, których ja nie widzę. Natomiast jeśli chodzi o kwestię spalania, to jest to, że ten samochód jest zdecydowanie
Na pewno jest włoski, bo jest produkowany w Polsce i na pewno mało pali, bo nie ma silnika od samochodu, tylko silnik od kosiarki. Tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pokażę Wam coś znacznie bardziej ciekawego, aniżeli to włoskie padło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ciao!